No hej, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem wywołanym przez sytuację z Nadarzyna. Chodzi o tą sytuację opisaną już w wielu mediach, związaną z panem Jackiem EV, który został szeryfem publicznej ładowarki. Pokrótce opiszę Wam, pewnie wielu z Was zna już tą sytuację, ale ja ją po prostu tylko delikatnie przypomnę. Pan Jacek, osoba o pseudonimie Jacek EV w PlugShare zbudowała coś w rodzaju listy społecznej osób zapisujących się na ładowanie na darmowej ładowarce publicznej w miejscowości Nadarzyn. No i tam oprócz tego pojawiło się wiele informacji takich, że osoby, które próbowały się ładować bez wpisania się na tą listę lub które się ładowały, były szykanowane, szykanowano, jeżeli ich zdjęcia zostaną opublikowane i tak dalej. Oczywiście to, co ja mówię, opieram tylko na tym, co zostało mi przekazane przez internet, więc to może być też informacja w jakimś tam sensie nieprawdziwa. Natomiast nie konkretnie tylko w przypadku Jacka EV chcę rozmawiać, aczkolwiek jedziemy z pielgrzymką właśnie pod tą ładowarkę, żeby zobaczyć po prostu fizycznie, jak to wygląda, bo nigdy pod tą ładowarką nie byliśmy. Natomiast ogólnie chciałbym poruszyć taki temat, który chyba wybrzmiał trochę w tej sytuacji, bo my pamiętamy jeszcze te czasy, nie wiem, czy Patrycja pamiętasz na pewno bardzo dobrze, bo jeździłaś i Peugeotem, Ionem i Nissanem Leafem, kiedy ładowarki, bardzo dużo darmowych było ładowarek. Tak. Ja wtedy pamiętam, też nagrywałem jeden ze swoich odcinków o przyszłości elektromobilności, gdzie ja mówiłem, że lepiej, żeby ładowania były płatne, bo jak nie są płatne, no to dochodzi właśnie do takich wynaturzeń, jak wtedy też działo się już pod Lidlem. Proszę pana, ładowanie jest na godzinę i po godzinie pan wjeżdża. Że na przykład non-stop była ładowarka zajęta przez taksówkarzy w Nissanach Leafach. No i jakbyś Ty trochę powiedziała ze swojej strony, ja później spróbuję ten trochę wątek jeszcze bardziej jakby rozwinąć. Generalnie jak zaczynałam jeździć na ładowarkę, ja jeździłam na Lidla robić zakupy zawsze. No tak. I w pewnym momencie, jak się pojawił u nas samochód elektryczny, to jeżdżąc na zakupy, ponieważ wtedy było bardzo mało samochodów elektrycznych, rzekłabym, że zazwyczaj byłam tam sama, no to podłączałam na czas zakupów samochód do ładowania i szłam na zakupy. Pozwolisz, że Ci wejdę słowo, bo chciałem też uściślić. Ja nie chcę powiedzieć, że jesteśmy najświętszymi osobami na świecie, ale w takich sprawach staramy się być w miarę uczciwi. Tak? W jakimś takim naszym moralnym rozumieniu. I Patrycja się ładowała, nie jechała tam specjalnie się naładować, tylko jechała do Lidla, robiła zakupy w Lidlu i się ładowała. Tak, w tym czasie. Tak, to nie robiliśmy tego tak, żeby jechać specjalnie do Lidla, żeby się naładować. Natomiast później była pandemia, więc to tam było różnie. Po pandemii zaczął się taki trochę większy boom na samochody elektryczne. Tych samochodów zaczęło się robić coraz więcej. I jak ja jechałam tam na zakupy, to nagle się okazywało, że pod tą ładowarką, która była darmowa, stało bardzo dużo samochodów, na przykład taksówek. Taksówki, Tesla, nawet bardzo drogie samochody. To Tak. pokazywało pewną mentalność, tylko ja nie chcę tutaj też w jakiś sposób Ale to wiesz, stygmatyzować polskiej mentalności, bo wydaje mi się, że na zachodzie, gdyby były darmowe ładowarki, mogłoby być podobnie. Czy nie? Czy Polacy są specyficzni? Wiesz co, no ciężko mi powiedzieć, bo jak byliśmy na zachodzie, to ja nie widziałam takich sytuacji. Jeździliśmy to w Czechach były darmowe ładowarki pod Lidlem i tak dalej. Ja tak jakoś tego nie zauważyłam, ale nie wypowiem się. Jedyne co chciałam tylko powiedzieć, że to nie były osoby, które jechały na zakupy. Ale poczekaj, a w Hiszpanii? Darmowa ładowarka pod centrum handlowym Habaneros. Też ludzie się ustawiali, ładowali, też na ładowarce to było Destination Charger Tesla, tylko że on był odblokowany i ładowały się inne samochody. Tak. Więc to nie jest do końca tak, że to jest polska specyfika. Ja raczej uważam, że tu nie chodzi o specyfikę, że to jest Polak, czy Niemiec, czy Holender, czy Hiszpan. Oczywiście Polacy są może tam troszeczkę bardziej oszczędni, mają taką naturę ogólnie, wywołaną przez to, że po prostu ekonomia u nas działała przez długi czas tak, jak działała. Natomiast wydaje mi się, że to jest ogólnie specyfika ludzka. Że ludzi ciągnie jak muchy, chciałbym to widzieć, jak ciągnięcie, nie muchy, tylko przepraszam, jak pszczoły do miodu. Polaków ciągnie do darmowych rzeczy i ogólnie ludzi. I dlatego też wtedy miałem taki postulat, że po prostu ładowanie powinno być płatne. I koniec. Nie powinno być darmowych ładowarek, bo to doprowadza do takich nazwijmy to patologii. No bo to jest patologia w sumie. Oczywiście pod Lidlem to było tak, że po prostu ludzie tam się ładowali na fulanie podczas robienia zakupów. Bo... Tak siedzieli w tych samochodach. Tak. Ja tam zajeżdżałam, robiłam zakupy, wychodziłam, a ten samochód nadal tam z panem w środku stał, tak? I się ładował, więc... Ale żeby były zapisy, no to nie, to do takich jeszcze sytuacji wtedy nie doszło. Ja jeszcze chciałem też zwrócić Wam uwagę na jedną dosyć istotną rzecz, no bo
abstrahując od tej sytuacji pana Jacka i ładowarki, do której zaraz dojedziemy, będziemy sobie tam przy niej też parę słów powiemy, to abstrahując od tej sytuacji, siedząc na ładowarce, czyli ładując się załóżmy z tą mocą, wtedy te ładowarki pod Lidlem miały tam maksymalnie 40 kW, byłeś w stanie na owe czasy kosztów energii elektrycznej zaoszczędzić w przeciągu godziny siedzenia 30 do 40 zł. Czy to się opłaca w ogóle? Czy opłaca się tyle czasu siedzieć nieruchomo w samochodzie, pilnować tego samochodu i się naładować? Co myślę, że może to były osoby, które mieszkały w bloku i nie miały ładowarki, no bo też się pojawiały takie osoby, które... Ale tam nie ma dookoła bloków. Tam w zasadzie, jeżeli Ja mam mówimy... wrażenie, że tam zjeżdżali z całej Warszawy. Tak? No takie odnosiłam wrażenie. Dobrze. To jest opis sytuacji. Może zostawmy to na razie z boku, bo nie możemy się koncentrować na tym, co było już w zasadzie 5 lat temu. Raczej chodziło o opisanie pewnego mechanizmu, jak to działa. Że jak coś jest darmowe, no to zaczynają się takie sytuacje. Mogę tylko dodać, No. że zmieniłam Lidla, do którego jeżdżę. Tam stoi ładowarka, ale na tej ładowarce z kolei nikt się nie ładuje. Bo jest droga. Tak. Więc To jest cena po prostu tego, że no, coś jest płatne. Dlatego greenwaye są na przykład wolne. Często jak się jedzie na trasie, no to naprawdę musi być bardzo wysoki sezon lata, czy tam sezon jakiś urlopowy, żeby ładowarki greenwaya były zajęte. Dlatego my często korzystamy na przykład z greenwaya, pomimo że tam ceny są powyżej 3 zł, właśnie dlatego, żeby zaoszczędzić czas, bo uwierzcie mi, czas jest cenniejszy niż jakiekolwiek pieniądze. Po prostu. Ja też na to w ten sposób patrzę, ale to znowu, to też nie jest najważniejsze. ja myślę o takiej sytuacji. Często jeżdżę na przykład z młodym na treningi i siedzę w tym samochodzie tam 1,5 godziny, więc na przykład ja bym chciała wykorzystać ten czas na naładowanie samochodu. Bo i tak stoję. Czasami oczywiście pojadę na zakupy, ale żeby nie marnować tego czasu, no to na przykład fajnie jakby były gdzieś w pobliżu ładowarki, na których można się naładować. I to niekoniecznie szybkie, tylko mogłyby być wolne. No absolutnie zgadzam się z I tobą. jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć. Z kolei jak byłam w Wielkiej Brytanii, w Londynie, to tam jak spacerowałam sobie uliczkami, to przy chodnikach były słupki z... Lampy z ładowarkami. Tak. Pamiętam, że wysyłałeś zdjęcia, Tak. umieszczaliśmy to też na Tak. naszym materiale. I nie było tak, że tam stała każda lampa i była samochód podpięty pod nią i się ładował. Nie, tam ludzie chyba raczej robią to tak... I myślę, że rozsądkiem. powolutku zaczynamy docierać do czegoś, co w mojej głowie jakby utkało się jako teza, albo może inaczej jako coś, na czym chciałbym się skupić w tym materiale. Czyli przede wszystkim są dwie rzeczy, które należy rozwiązać w kontekście rozwijającej się elektromobilności. Dostępność ładowarek, błędy, jakie są obecnie popełniane przy rozwoju w ogóle sieci ładowarek i coś, co zauważyłem kiedyś w Niemczech, czyli takie spółdzielnie spółdzielnie zakupowe. Bo to, co pokazał pan Jacek EV, pokazuje pewną też specyfikę, która moim zdaniem też jest ważna. Czyli pan Jacek EV dla swojej okolicznych ludności tej z okolicy, powiedzmy, Nadarzyna, prowadził listę taką właśnie zapisową, tak żeby każdy mógł się zapisywać. Robił w jakimś tam sensie, powiedzmy, porządkowo to ładowanie się. To oczywiście nie powinien tego robić, ja w ogóle, jeżeli to robił, to nie pochwalam tego, ale chodzi o to, że na przykład w Niemczech miałem okazję wielokrotnie bywać w Niemczech. Ci, którzy dłużej żyją w Niemczech, to wiedzą, że tak jest. W Niemczech na przykład na osiedlach są specjalne stacje benzynowe, na których mogą tankować tylko i wyłącznie mieszkańcy. Trzeba mieć specjalną kartę, żeby do tej stacji benzynowej się zalogować. Tam jest specjalna cena i zawsze jest dostępny dystrybutor. Może właśnie tak powinny być załatwione ładowarki, czyli powinny być ładowarki w trybie prywatnym. Wiesz co, no ale na osiedlach zamkniętych pewnie są takie możliwości, żeby zamontować ładowarki tylko dla mieszkańców, tak? No właśnie chodzi o to, żeby może mieszkańcy sobie, mieszkańcy osiedla, gminy, bloku właśnie sobie stworzyli taką spółdzielnię i w ten sposób sobie to zrobili. To jest okej, ale jeżeli coś jest ze środków publicznych, całego, że tak powiem, naszego narodu, no to nie powinno Tutaj nie być... naród, tutaj gmina, no dobrze, gmina, naród i tak dalej, może tutaj tego nie rozdzielajmy, ale to są środki publiczne. Czyli tamta ładowarka została postawiona za środki publiczne, przynajmniej dla użytku mieszkańców gminy. I nikt nie powinien w sposób zewnętrzny, oprócz właściciela tego urządzenia, ingerować i robić tą listę. I ten temat to jest w ogóle jakby poza dyskusją. Czy to było dobre, czy złe, to możemy sobie robić tę dyskusję. Litera prawa jest taka, jaka jest. To jest czyjeś dobro, którym ty nie możesz rozporządzać po prostu jako osoba zewnętrzna. Koniec tematu. Ja chciałem jakby nawiązać do tego, że tak to się odbywało i mogłoby to się odbywać w sposób podobny, gdyby pan Jacek zebrał tych wszystkich ludzi, z którymi to robił i razem by sobie postawili swoją ładowarkę i się ładowali. Tak.
I tutaj pan Jacek zrobiłby dużo lepszą robotę niż na przykład robiąc publiczną listę do ładowarki, która jest publiczna. Znaczy, przepraszam, listę kolejkową do publicznej ładowarki, która no, powinna być ogólnodostępna. Wiesz co, no to też mi taki pomysł przychodzi na przykład we wspólnotach, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkamy, osoba fizyczna zagadała, że tak powiem, do wspólnoty i postawiła sobie słupek z wall-konektorem. Z wall-konektorem, tak, żeby móc się ładować. I tak sobie dzisiaj jadąc myślałam o tym, że generalnie jakby wspólnota stawiała takie słupki, wydawała każdemu kartę, to nawet we wspólnocie można by się ładować Tak. ładować i płacić za, że tak powiem, rzeczywiście zużytą energię. Tak, dokładnie tak. I to jakby moim zdaniem nawet ku temu są teraz obecnie przepisy. Temat wspólnot, myślę, jest akurat w miarę ogarnięty w tej chwili. Wspólnoty mają obowiązek nawet udostępniać na parkingach podziemnych przyłącze, pozwalać ludziom montować ładowarki. Oczywiście jak to jest realizowane, to wy wszyscy wiecie. I tutaj Patrycja z tobą w 100% się zgodzę. Raczej mi chodziło o taką społeczną działalność pana Jacka EV w kontekście właśnie organizowania ładowania dla swojego otoczenia w odniesieniu do tego, jak robią to Niemcy. Tak, i moim zdaniem to jest dobry wzór, żeby z niego czerpać, a niekoniecznie organizować życie komuś w publicznej przestrzeni, na publicznym urządzeniu. Nie no, fajnie, że pan Jacek miał tyle czasu, żeby się w ogóle tym zająć. Podziwiam. No, nieważne. Naprawdę temat tego pana Jacka to nie jest temat, który chciałbym omawiać, tylko raczej skupiłbym się na tym, co to pokazuje i do czego to zmierza i co nam co nam udowadnia. Bo kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna i o której też już mówiłem chyba ponad rok temu, jak nie 2 lata temu, w kontekście właśnie rozwoju elektromobilności jest to, że my w Polsce popełniliśmy kardynalny błąd, koncentrując się na rozbudowie ładowarek szybkich. Tak, to mówiłeś, tak. Tak, czyli ładowarki szybkie w miastach, ładowarki szybkie na drogach. W ten sposób zrobiliśmy 2 błędy. Pierwszy błąd jest taki, że tak jak powiedziałaś, jest wiele takich sytuacji, że ty wolałabyś, żeby w tym miejscu stało 10 wolnych ładowarek i 10 samochodów mogło się ładować powoli, niż jeden szybko. Tak? I nie ustawiały się kolejki, nie robiły się kolejki publiczne i tak dalej, abstrahując, że ładowarka pana Jacka jest w ogóle wolna, ale to jest inny temat. A druga rzecz jest taka, że stawiając ładowarki szybkie w miejscach, gdzie zdecydowanie lepiej, żeby były ładowarki wolne, czyli właśnie na mieście, koło sklepów, gdzie i tak stoimy pół godziny i w zasadzie nie musimy się naładować do pełna, tylko wystarczy nam doładować tych 50-100 km, my stawiamy ładowarki szybkie i co robimy? Wytracamy albo wykorzystujemy szybkość złącza. A dlaczego tak się stało? A dlatego tak się stało, że ładowarki szybkie stały się takim samym towarem jak panele fotowoltaiczne. Sprzedać, zarobić swoją prowizję, zapomnieć. Znam ludzi w tej branży, znacie, na pewno nie będę wymieniał z imienia nazwiska, którzy już sprzedawali panele, którzy już sprzedawali banki energii, którzy sprzedawali ładowarki i którzy teraz będą sprzedawać pewnie jeszcze samochody. Po prostu. Tak, to jest takie skakanie z tematu na temat, tylko po to, żeby odciąć tą swoją cienką śmietankę marży, ale de facto nie patrząc w ogóle na ogólne dobro. Tak? Nie ma w ogóle w tym konsensusu ogólnego dobra, ale też nie o to chodzi, bo takie osoby zawsze będą korzystały z danych jakby możliwości i takich nagłych, nadarzających się. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że przepisy no nie ułatwiają nam i nie mobilizują nas do tego, żeby działać tak, a nie inaczej. Moje takie jest zdanie w tym temacie. Więc na pewno powinny powstać przepisy, albo ulgi, albo powinno to zostać tak ukierunkowane, żeby ludzie chcieli stawiać ładowarki publiczne. I teraz połączmy 2 tematy. Dobrze skonstruowane przepisy, dobrze skonstruowane ulgi, dobrze skonstruowany system. I tutaj bym na przykład wskazywał na to, co robi Elocity. Elocity ma bardzo fajnie skonstruowane... Dobrze, muszę tutaj trzymać się pasa. W ogóle ściemniło się strasznie. Mam nadzieję, że jeszcze nas widzicie, ale z tego, co widzę na podglądzie, to nas widzicie. Więc na przykład przy takich operatorach jak Elocity i przy takich ludziach z taką inicjatywą jak pan Jacek, którzy mogliby lokalną społeczność użytkowników EV zintegrować, można byłoby tak naprawdę znaleźć sposób na sensowne ładowanie samochodów elektrycznych w środowisku ale się rozpadało jeszcze. Nie pozwoli mi dzisiaj deszcz skończyć. W środowisku mieszkańców na przykład osiedli w bloku. Ale jesteś w ogóle za darmowymi ładowarkami? Nie. Okay. Nie, to absolutnie odrzucam darmowe ładowanie. Okay. Narysowaliśmy sobie taki idealny świat, w którym taki pan Jacek EV organizuje lokalną społeczność, angażuje w to na przykład taką firmę jak Elocity,
które daje system do zarządzania ładowaniem, a wszyscy korzystają z ulg i regulacji nakreślonych przez naszego prawodawcę, czyli przez nasz Sejm i Senat na bazie ustawy i stawiają taki system ładowania. Chcemy takiej Polski? Ale co ja mam Ci powiedzieć? No tak czy nie? To jest to, co mówiłam wcześniej, na tym, że jak się zbiorą ludzie, na przykład tak jak we wspólnotach mieszkają i się dogadają, no to można wszystko robić, tak? No na pewno nie ma możliwości, żeby było coś za darmo, bo nie ma rzeczy za darmo i ktoś za ten prąd musi zapłacić. No tak, Więc oczywiście. jeżeli nawet nie zapłaci za to... Jeżeli nie zapłaci pani Ania, czy któraś tam, jakby widziałem tą listę, bo przy okazji sprawdzałem sobie tą listę publiczną. Jeżeli pani Ania akurat, nie wiem, w jakiś to był samochód, czyli w Mini Cooper, nie zapłaci, no to zapłaci ktoś inny, kto zapłaci za to w podatkach. Zapłacimy wszyscy w podatkach. Także dokładnie. pani Aniu... Nie, no dla mnie to jest w ogóle abstrakcja, że można robić jakieś takie zapisy i kolejki i coś takiego. No to jest... Okej, ale znowu, jeszcze raz podkreślam, niekoniecznie chodzi o to, żeby piętnować tego człowieka, bo może tam dużo też się pojawiło takich elementów hejtu. Nie znamy tej sytuacji, nie wiemy dlaczego tak się akurat działa, aczkolwiek z drugiej strony, jeszcze raz podkreślam, jeżeli rzeczywiście dochodziło do robienia zapisów do publicznej, darmowej ładowarki, no to jest po prostu łamanie prawa. To jest rozporządzanie cudzym majątkiem bez jego zgody, no chyba, że ktoś w urzędzie na przykład miejskim, jeżeli urząd miejski jest właścicielem tej ładowarki, wyraził to zgodę. Dobrze, odnosząc się do naszego materiału, przyjechaliśmy też z pielgrzymką, żeby zobaczyć tą słynną ładowarkę. To jest właśnie ta ładowarka, która była dostępna za darmo. Niestety, jak już podjechaliśmy, to stał na tej ładowarce Nissan Leaf. Notabene był zalogowany Jacek Iwi, więc liczyłem na to, że go spotkam, ale akurat jakaś pani próbowała naładować tego Nissana. Niestety ładowarka już jest wyłączona. Także ta sława nie służy. No i oczywiście prawdopodobnie urząd gminy tutejszy tą ładowarkę wyłączył. Ale widzicie, jestem w historycznym miejscu. Myślę, że to będzie miejsce pielgrzymek niebawem. Mimo wszystko wyciągnę kabel i zobaczę, czy uda mi się podłączyć, bo może pani mnie wkręcała. Słuchajcie, może na wszelki wypadek zrobię test, żeby się upewnić, że ładowarka nie działa. Z której strony mamy w ogóle ten cały tutaj? Dobrze. Nic się nie zmieniło w tym temacie. No faktycznie nie działa. Widzicie? Sława nie służy takim darmowym ładowarkom. Niestety, prawdopodobnie ze względu na tą całą sytuację urząd gminy wyłączył. No i Może są regulują to jakoś, wiesz, i jest tylko dla lakelesów włączone. byłoby fajnie. To akurat nie byłoby takie wcale głupie. Tak czy siak, tak jak rozmawialiśmy zresztą z Patrycją, jadąc tutaj do tego miejsca, moim zdaniem lokalna inicjatywa, która by powodowała, że pojawią się ładowarki, które byłyby dedykowane dla lokalnej społeczności. Bo pamiętajcie, że tych samochodów teraz naprawdę bardzo dużo przybywa i my musimy sobie z tym tematem poradzić. Bo prędzej czy później napotkamy na barierę, z której śmieją się teraz ludzie od samochodów spalinowych. I notabene ta cała sytuacja z tą ładowarką bardzo szerokim echem odbiła się w świecie użytkowników samochodów spalinowych, w świecie przeciwników samochodów elektrycznych. Ośmieszyła nas. Dlatego moim zdaniem, jeżeli słucha mnie pan Jacek, jeżeli słuchają mnie inni tacy ludzie, którzy mają, jakby to powiedzieć, żyłkę do inicjatywy społecznej, organizujcie się, stawiajcie ładowarki, rozmawiajcie z operatorami, rozmawiajcie z tymi, którzy są dawcami usług, tak jak na przykład między innymi Elocity, które ma przecież doskonałą aplikację. Wpływajcie na swoje lokalne urzędy gmin, wpływajcie na swoich lokalnych przedstawicieli w legislacji, czyli posłów i senatorów i działajmy w tą stronę, a nie organizujmy coś, za co musimy płacić my wszyscy z podatków. Słuchajcie, jeżeli takie pogadanki Wam się podobają, to bardzo serdecznie Was zapraszam do lajkowania naszego kanału, czyli łapka w górę, subskrypcja, a ja lecę dalej. Chciałem jeszcze dodać do tego materiału, który oglądaliście, że rozmawiałem też z naszym kolegą Michałem Paskiem, który prowadzi przy okazji kanał Michał Pasek notabene i on się do tego tematu trochę zapalił i jednocześnie zobowiązał się, albo przynajmniej obiecał, że spróbuję zadać pytanie na niemieckich forach związanych z samochodami elektrycznymi, jak ten temat jest rozwiązywany w Niemczech, także prawdopodobnie na jego kanale i być może też na naszym znajdziecie odpowiedź na to pytanie, jak to działa po naszej zachodniej granicy.